Cześć! Dzisiaj sobie wyjaśnimy, co to jest napięcie fazowe. Napięcie fazowe to napięcie mierzone między daną fazą a przewodem neutralnym. W niektórych przypadkach można również mierzyć to napięcie między daną fazą a przewodem ochronnym. Wartość skuteczna napięcia fazowego to oczywiście 230 V. Spójrz na tą symulację. Przy zasilaniu trójfazowym mamy 3 fazy i napięcie skuteczne na każdej z nich, czyli VRMS, wynosi 230 V. Tym, czy różnią się te fazy, to przesunięcie fazowe. Zauważ, że okres każdej z faz to 20 milisekund. Jak ten okres pomnożymy przez część obrotu wynikającego z przesunięcia fazowego, to dla kąta 120 stopni dla drugiej fazy otrzymamy czasowe przesunięcie drugiej fazy równe 6,666 milisekundy, a dla kąta 240 stopni dla trzeciej fazy otrzymamy czasowe przesunięcie fazy równe 13,333 milisekundy. Spójrz jeszcze do tego arkusza. Tutaj masz przedstawione, w jaki sposób wyliczane jest napięcie dla pierwszej, drugiej i trzeciej fazy. Po wykonaniu wykresów dla tych wyliczeń możemy zauważyć, że nasze przebiegi są praktycznie takie same jak do tych wygenerowanych w symulacji. Spójrz jeszcze na dół tabelki. Dla każdego napięcia fazowego została wyliczona tutaj zgodnie z OPL-ką 016 wartość skuteczna napięcia, która wynosi 230 V. Napięcie na danej fazie jest zależne od napięcia wytwarzanego w uzwojeniach naszego generatora, a konkretniej od zmiany pola magnetycznego. Ponieważ nasz magnes neodymowy obraca się ze stałą prędkością kątową, to pole magnetyczne przenikające uzwojenie generatora zależy od sinusa kąta powstałego między cewką a magnesem. Zauważ, że amplituda generowana na danym uzwojeniu zależy również od sinusa tego kąta. Jest to jednoznaczne z tym, że amplituda zależy od składowej pionowej danego wirującego wektora, którego długość wynosi 325 V, czyli tyle, ile wynosi wartość szczytowa napięcia w naszym gniazdku.